Na świecie są miejsca, które widzieliśmy setki razy. Na zdjęciach, w książkach czy w filmach. Miejsca, gdzie historia wciąż żyje, a każdy kamień szepcze opowieści sprzed tysięcy lat. Dziś zabierzemy Was w podróż do serca jednej z największych legend ludzkości. Czyli do miejsca, które od wieków przyciąga podróżników, marzycieli i miłośników przygód. Gotowi na spotkanie z jednym ze współczesnych cudów świata? Jeżeli tak, to zaczynamy. Następnie zabraliśmy walizkę i wszystkie niezbędne sprzęty, a później wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy na lotnisko w Katowicach. Właśnie dotarliśmy już na lotnisko, przeszliśmy przez wszystkie odprawy, a teraz już czekamy na samolot. Pewnie zastanawiacie się, gdzie się dzisiaj wybieramy. Otóż tego dowiecie się, oglądając dzisiejszy odcinek. Po spokojnym i przyjemnym locie trwającym 1,5 godziny dolecieliśmy do naszego miejsca docelowego. Oczywiście nie obyło się bez problemów, ponieważ nie mogliśmy wyjść z samolotu z powodu tego, że gdzieś zapodziali nasze wózki, szukali ich po całym lotnisku. Jak już w końcu znaleźli nasze wózki, to pojawił się kolejny problem, a mianowicie zgubili airlifta, czyli taki specjalny pojazd, dzięki któremu możemy wejść i wyjść z samolotu. Czekaliśmy już tak mniej więcej godzinę, więc nasza mama postanowiła, że razem z naszą babcią przeniosą nas przez cały samolot z 30 rzędu do przodu, gdzie został już podstawiony rękaw. Walizki też nie było w miejscu, w którym miała być. Znalazła się w punkcie zagubionego bagażu. Oficjalnie witamy Was w Rzymie. Czyli w wiecznym mieście, które jest jednym z najstarszych miast świata. Włoskie miasto położone w regionie Latium nad rzeką Tyber powstało ponad 2700 lat temu i było stolicą potężnego imperium rzymskiego, które rządziło częścią Europy, Azji i Afryki. To tutaj narodziło się wiele idei, które do dziś wpływają na nasze życie, czyli prawo rzymskie, senat, a nawet alfabet, którego używamy. Rzymianie budowali drogi, akwedukty i miasta z taką precyzją, że część z nich istnieje do dziś. Przez wieki miasto było centrum religii, polityki i kultury. I choć świat się zmieniał, Rzym zawsze pozostawał ważnym punktem na mapie historii. Naszą rzymską przygodę zaczynamy od rozpoczynającego się przed nami majestatycznego koloseum, nazywanego również jako amfiteatr Flaviuszów. Jest to imponujący owalny amfiteatr, który zbudowany w I wieku naszej ery był największym tego typu obiektem w starożytnym świecie. I służył do organizacji walk gladiatorów, polowań na zwierzęta, inscenizowanych bitew morskich i publicznych widowisk. Jest to również jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Rzymu i starożytnej inżynierii. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że koloseum należy do jednego z 7 nowych cudów świata. Ogłoszonych 7 lipca 2007 roku. Właśnie weszliśmy do Koloseum. A tak wygląda od środka. A skąd wzięła się nazwa tego miejsca? Nazwa Koloseum nasuwa jednoznaczne skojarzenia z ogromem tej budowli. Trzeba jednak wiedzieć, że ten przydomek przylgnął do tego obiektu dopiero w okresie średniowiecza i nawiązywał do monumentalnego posągu Kolosa Nerona, który stał w pobliżu amfiteatru.
Z górnej części można ujrzeć najlepszy widok na wewnętrzne Koloseum. W starożytnym świecie Koloseum mogło pomieścić aż 50 000 osób. Aż trudno uwierzyć, że ta budowla przetrwała do dnia dzisiejszego. Oto Palatyn, czyli jedno z 7 wzgórz Rzymu, gdzie według legendy Romulus założył miasto. W starożytności była to najbardziej prestiżowa dzielnica. Mieszkali tu cesarze i najbogatsi Rzymianie. Na wzgórzu wznoszono pałace, ogrody i świątynie. A dziś na Palatynie można zobaczyć ruiny cesarskich rezydencji i poczuć, jak wyglądało życie elity Rzymu. Co ciekawe, od nazwy Palatyn pochodzi słowo pałac, bo właśnie tutaj narodził się luksus. Zobaczcie, jakie imponujące są te rzymskie budowle. W drugiej połowie dnia przyszliśmy do ogrodu pomarańczowego, który jest położony na wzgórzu Aventyn. Oferuje on jedne z najbardziej panoramicznych widoków na Rzym, w tym na Tyber, Panteon i Bazylikę Świętego Piotra. Oprócz pomarańczy i przepięknych widoków, wysłuchaliśmy krótkiego występu ulicznego na skrzypcach. Sami zobaczcie, jak to wyglądało. Adam, gdzie jedziemy dzisiaj? Jadąc do stolicy apostolskiej, przejeżdżaliśmy m.in. przez rzekę Tyber i obok zamku Świętego Anioła, który zobaczycie już w następnym odcinku. To najmniejsze państwo świata, ma zaledwie 0,44 km² powierzchni, czyli mniej więcej tyle, co średni park miejski. Liczy około 800 mieszkańców, z których większość to duchowni, członkowie gwardii szwajcarskiej oraz watykańscy urzędnicy. Choć sam w sobie jest niemal mikroskopijny, przyciąga i antyczne zainteresowanie. Ponad 5,5 miliona turystów rocznie odwiedza to miejsce, uczestnicząc w licznych wydarzeniach religijnych i zwiedzając ten kraj. Watykan jest całkowicie otoczony przez Rzym i nie posiada granic naturalnych. Oddzielają go mury oraz kilka dobrze strzeżonych bram. A teraz stoimy, a bardziej siedzimy przed słynną Bazyliką Świętego Piotra. Jest to jedna z najważniejszych i największych świątyń chrześcijańskich na świecie. Zbudowana na miejscu grobu Świętego Piotra, apostoła zachwyca swoją monumentalną architekturą i bogatym wystrojem, w którym uczestniczyli najwięksi artyści renesansu i baroku, m.in. Michał Anioł i Bernini. Wow, jak to pięknie. Te wszystkie zdobienia, posągi czy obrazy robią ogromną robotę. Co ciekawe, budowa tej bazyliki trwała ponad 120 lat. Dużo, co nie? Ten największy kościół chrześcijański zaczęto budować w 1506 roku z polecenia papieża Juliusza II, a ukończono
dopiero w 1626 roku. Przez ten czas pracowało przy niej wielu słynnych artystów i architektów. Co więcej, ma ona ponad 15 000 metrów kwadratowych i może pomieścić ponad 60 000 osób. A teraz wyszliśmy do typowo włoskiej kawiarni i zamówiliśmy sobie cappuccino i do tego lody. Oto Muzea Watykańskie, czyli jeden z największych kompleksów muzealnych świata. Gromadzą one bezcenne dzieła sztuki, antyki i artefakty o ogromnym znaczeniu religijnym, kulturowym i historycznym. W ich skład wchodzą m.in. Pinakoteka Watykańska, Muzeum Egipskie, Muzeum Etruskie, słynne sale Rafaela oraz Kaplica Sykstyńska z freskami Michała Anioła. Podobno, gdyby ktoś chciał to wszystko zobaczyć i pooglądać bardzo dokładnie, to musiałby tu spędzić aż 12 lat. Dużo, co nie? Muzea Watykańskie powstały w 1506 roku, gdy papież Juliusz II założył pierwsze zbiory sztuki na terenie Watykanu. W kolejnych latach kolejni papieże rozbudowywali zbiory i powstawały nowe muzea i galerie. A teraz przed Wami Muzeum Egipskie. Niestety widzowie, z powodu tego, że do Rzymu przylecieliśmy po pogrzebie Franciszka, Kaplica Sykstyńska jest po prostu zamknięta i nie możemy jej zwiedzić. No po prostu lipa. Ale zapomniałam wam jeszcze wspomnieć, że oprócz Kaplicy Sykstyńskiej są też zamknięte ogrody watykańskie. Niektórzy mówią, że Watykan to najbardziej zmilitaryzowany kraj świata. I to jest prawda. Bo od ponad 500 lat bezpieczeństwa papieża strzeże Gwardia Szwajcarska, najstarsza wciąż działająca formacja wojskowa na świecie. Powstała w 1506 roku, gdy papież Juliusz II sprowadził do Watykanu szwajcarskich najemników. Uchodzili oni za wyjątkowo lojalnych i nieustraszonych. A dziś papieska armia liczy około 135 żołnierzy, a każdy z nich przysięga wierność papieżowi nie tylko w uroczystych słowach, ale i gotowością do obrony jego życia. Wracamy już do apartamentu, więc nasza watykańska przygoda powoli dobiega końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się! Pa, pa!